Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości Joanna Szyniec-Mazur i Karolina Duchińska. A dzisiaj? A dzisiaj, słuchajcie, odcinek na bardzo gorący temat, a może nie odcinek, tylko w ogóle spotkanie z wami na bardzo gorący temat dotyczący Działalności nierejestrowanej, czyli o różnych rzeczach, które słyszymy na różnych grupach, ale o takich rzeczach, które nie do końca zawsze są prawdziwe. nie do końca są prawdziwe, nie do końca są sprawdzone i bardzo często już nie wiecie, czy wy możecie prowadzić działalność nierejestrową, czy nie możecie, czy czekają was za to jakieś konsekwencje, czy wszystko jest legalnie i dobrze. Więc my dzisiaj chcemy rozwiać wszystkie wątpliwości. Czyli od początku. Najpierw o faktach i mitach, potem parę ostrzeżeń, zwłaszcza dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych i innych instytucji. Jakie są zasady, jak się to zmienia od lipca 2023 roku i co zrobić, jeżeli okaże się, że tej działalności nierejestrowej nie możecie prowadzić. Dobra, to teraz zaczynamy. Słuchajcie, ja myślę, że najważniejsze to są takie, żeby zacząć od podstaw, które są łatwo wyszukiwalne i pewnie je ci, którzy prowadzą działalność nierejestrową albo się nią interesowali, bo na przykład myślą o jakimś działaniu na własny rachunek, to już wiedzą, że działalność nierejestrową można prowadzić w takim ograniczonym zakresie, czyli to jest taka drobna działalność zarobkowa dla osób fizycznych. To oznacza, że od lipca, bo wiecie, najważniejsza i najciekawsza jest ta część, która będzie się działa po 1 lipca 2023 roku, bo już została podpisana ustawa, która zwiększa limit przychodów z działalności nierejestrowej do 75%. 5% minimalnego wynagrodzenia. Po 1 lipca będzie 2700, czyli naprawdę O, tak. całkiem spora kwota. I teraz słuchajcie, co to oznacza? To oznacza, że będziecie mogli próbować swoich sił jako jeszcze nie pełni przedsiębiorcy, ale tacy właśnie na początku swojej drogi do dużo większego limitu kwotowego. Ja tylko tutaj jeszcze powiem, bo to jest taka rzecz, którą bardzo często różne osoby mylą. Mówimy o kwocie 2700 złotych przychodu, czyli wszystkich pieniądzach, które wpłyną na wasz rachunek, niezależnie od tego, czy macie koszty, czy ich nie macie, to nie jest dochód, to jest przychód. Dobrze, że o tym mówisz, ale ja jeszcze tam na końcu przygotowałam takie punkty związane z trudnymi słowami, czyli przychód, dochód, kasa fiskalna, VAT i tam też jeszcze o tym powiemy, ale to jest, słuchajcie, bardzo ważne, to co Aśka powiedziała, żeby sobie zapamiętać, że przychód to nie jest dochód. No ale tutaj się pojawia pewien problem, bo generalnie ustawa jest fenomenalna. Wszyscy się bardzo, bardzo cieszyliśmy z tego, że taka możliwość dla takich przedsiębiorców, którzy nie są jeszcze przedsiębiorcami, ale chcieliby przetestować, czy w ogóle dadzą radę, że to się pojawiło, ale bardzo szybko nosa utarł nam ZUS. Może nie do końca utarł nam nosa, tylko jakby jak zwykle są pewne obszary niedoprecyzowane. I teraz ta konstytucja dla biznesu, która wprowadziła działalność nierejestrową, mówiła o tym, że właśnie to jest drobna działalność osób fizycznych, albo jeżeli pracujemy na etacie, chcemy sobie dorobić, na przykład jako korepetytor, albo jeżeli chcemy spróbować swoich sił w biznesie. Natomiast to, co określiła konstytucja biznesu, stoi w lekkiej sprzeczności Z kodeksem cywilnym. z kodeksem cywilnym i o tym, Co mówią przepisy na temat umów cywilnoprawnych, dlatego że interpretacja ZUS-u i jakby rozumiem tą też interpretację, jest taka, że skoro ktoś świadczy usługi, to tak naprawdę jest zleceniobiorcą. I od umów zleceń, jak wiemy, są płacone składki albo zdrowotna, jeżeli osoba, która wykonuje zlecenie, ma jakieś wynagrodzenie minimalne, albo pełne oskładkowanie. Jedynym wyjątkiem są studenci, bo ci studenci, i to też potwierdza strona biznes.gov.pl, mogą świadczyć działalność nierejestrową na usługach, bo nie są oskładkowani. tak,
Po prostu z definicji, z ustawy nie są oskładkowani. I teraz słuchajcie, zatrzymamy się, bo to jest ten fakt i mit i ja myślę, że to jest ta najważniejsza część. No bo przecież my, prowadząc inkubator przedsiębiorczości, znamy wiele osób, które są kosmetyczkami, fryzjerkami, edukatorami, świadczą no po prostu klasyczne usługi i bardzo długo robiły te usługi właśnie rozliczając się na działalności nierejestrowej. I to jest, słuchajcie, o tyle niebezpieczne, że do momentu kontroli, no to jakby wszystko działa, tak? Rozliczacie się raz do roku, uzupełniając PIT, wykazujecie tam właśnie dochód, w PIT-cie już wykazujecie dochód, a nie przychód, czyli w PIT-cie wykazujecie to, co zarobiliście, odejmujecie koszty, jakie mieliście, bo możecie zbierać koszty przy działalności nierejestrowej, możecie zbierać faktury kosztowe i wtedy w PIT-cie pokazujecie dochód i opłacacie go, jak to powiedzieć? Opłacacie podatek. Wyliczacie podatek. Tak, w skali do 120 000 12% i powyżej 32%. Więc przez ten rok możecie sobie działać. Natomiast problem może się pojawić w razie jakiejś kontroli później. I teraz to, co Aśka powiedziała, to też jest ważny moment, żeby znowu zrozumieć te słowa zleceniodawca, zleceniobiorca. Bo wy, jako osoby wykonujące zlecenie, jesteście zleceniobiorcami. I wy nie płacicie składek ZUS. No nie. Płatnikiem składek ZUS jest zawsze zleceniodawca i chyba najgorsze, co się stało przy okazji tej umowy, jest to, tego typu działalności, że tym podmiotom, które chcą prowadzić działalność nierejestrową, nie umożliwiono takiej sytuacji, żeby one mogły sobie same opłacić te składki ZUS, bo jeżeli mówimy o usługach świadczonych na przykład do instytucji lub do firm, to dosyć jasne, że płatnikiem takiej składki jest na przykład firma, której robimy stronę www na przykład, jeżeli się tam mieścimy w tym limicie, a przy tym limicie 2700 zł przychodu już możemy się zmieścić przy małej stronie www, no to tutaj jest jasne. Strona zleca usługę i płaci od niej składki. Natomiast w przypadku takiej usługi jak na przykład warsztaty przyrodnicze, gdzie organizujemy warsztaty dla rodzin, w weekend, w jakimś podmiejskim parku na przykład lub lasku i na to spotkanie przychodzi 10 rodzin z dziećmi. Każdy płaci... Osób fizycznych. Tak, osób fizycznych. I każdy płaci na przykład 100 zł za to spotkanie, no to logiką ZUS-u każda z tych 10 osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, powinny zapłacić składki za tą usługę. I to jest, słuchajcie, totalnie nierealne i niemożliwe i nawet nie wiedziałam, nie wiem, jakby do tego tematu móc podejść, więc trochę się rozgadujemy o tych usługach, ale wynika to z tego, że bardzo mocno śledzimy wszelkie treści, które są związane z działalnością nierejestrową i bardzo dużo przekłamań jest na ten temat. Ale może też warto powiedzieć, skąd my to w ogóle wiemy, że te usługi na pewno nie są jakby możliwe przy działalności nierejestrowej. Wiecie co, skąd my to wiemy? Przede wszystkim jest taka strona biznes.gov.pl, gdzie działalność nierejestrowa, nieewidencjonowana jest bardzo dobrze opisana. I już tam, w tej interpretacji na biznes.gov.pl, w tym opisie jest wyraźnie napisane, że nie mogą to być usługi. Wiemy to też z interpretacji, jaką wydało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, właśnie odnośnie tego, jakby oni się wypowiadali w momencie, kiedy był projekt podniesienia wysokości limitu nierejestrowej do 2700, że już wtedy zaczynali mówić o tym, że usługi są oskładkowane. Teraz jakby to potwierdzili w momencie, kiedy ustawa już weszła, ale były też już wyroki sądów. Tak, pojawiły się już rozprawy. ZUS został zaskarżany przez osoby, które chciały prowadzić działalność nierejestrową o to, że te składki nie są należne. Natomiast niestety te rozprawy zostały przegrane i jakby racja została przyznana naszemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. No i teraz oczywiście my możemy, ja też słyszałam taki komentarz, usłyszałam, że no i co z tego, że ZUS wygrał w sądzie,
jakaś tam strona miała złego prawnika. Ale wiecie, mało jest osób, które mają w sobie taką chęć do tego, żeby kłopić się z ZUS-em o 3000 zł miesięcznie. Jakby to jest tak zwana skórka za wyprawkę i to też trzeba mieć bardzo dużo determinacji w sobie, żeby się o takie rzeczy sądzić. No to teraz właśnie pytanie do was. Czy chcielibyście iść do sądu, opłacać radcę prawnego, prawnika, adwokata i sądzić się w ZUS-ie? Ta sprawa pewnie trwa rok, 1,5, 2 i jakby poświęcać czas, w czasie którym możecie zajmować się rodziną, dzieckiem czy biznesem, żeby tam dyskutować z ZUS-em. To jest jakby pytanie do was. Jeżeli ktoś ma taką waleczną naturę, to pewnie Możecie próbować. możecie próbować. No i teraz w związku z tym, o czym powiedziałyśmy, o tych usługach, to tutaj należy wystosować w zasadzie takie ostrzeżenie do wszystkich instytucji, czyli przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jakichś instytucji takich samorządowych, chociaż one pewnie takich rachunków nie przyjmują. No wiecie co, ja pamiętam jak osoba, która u nas w Głogowie prała tapicerkę, wykonywała usługę dla instytucji takiej akurat powiatowej. Okej. No to jakby wszystkie tego typu instytucje, które muszą się wykazać w swoich księgach rachunkowych, niezależnie w jaki sposób prowadzonych, fakturami i rachunkami, nie możecie przyjmować takich faktur czy rachunków z działalności nierejestrowej, jeżeli one dotyczą usług. Jeżeli dotyczą sprzedaży produktów, nie ma problemu. Jeżeli dotyczą sprzedaży usług, to niestety musicie liczyć się z tym, że przy pierwszej kontroli z ZUS-u taki rachunek zostanie oznaczony jako rachunek, za które nie zostały opłacone należne składki i będziecie musieli te składki po prostu dopłacić. I na pewno tak jest, bo też znamy taką sytuację, która miała faktycznie miejsce, nie w Głogowie, zupełnie w innym województwie, że w czasie kontroli ZUS zauważył właśnie umowę, rachunek, za który nie było opłacone składki i teraz już nie ta osoba, która dostała pieniądze, tylko zleceniodawca musiał te składki uzupełnić. I słuchajcie, to może być rok, 2, 3 albo 5 po takiej usłudze. No tak, dlatego słuchajcie, ZUS tak samo jak Urząd Skarbowy ma taki system, że do firm wchodzi zazwyczaj raz na 5 lat, dlatego że po 5 latach przedawniają się wszystkie dokumenty, więc wszystko, co wam nie wyszło albo źle zostało zaksięgowane lub były jakieś błędy w księgach rachunkowych, no to jeżeli coś było dalej niż 5 lat, to kontrola, nawet jak to wychwyci, to już nie może nic wyciągnąć żadnych konsekwencji. Dlatego do różnych urzędów, firm i tak dalej ZUS i Urząd Skarbowy zazwyczaj przychodzi raz na 5 lat. I to jest taka informacja, którą znamy z naszego własnego doświadczenia. Więc słuchajcie, podsumowując ten wątek, nie przyjmujcie rachunków z działalności nierejestrowej, które dotyczą usług, jeżeli jesteście jakąś instytucją, przedsiębiorstwem czy NGO-sem, bo może się okazać, że będziecie musieli zapłacić za to składki ZUS-owe. Natomiast nie ma problemu, jeżeli ktoś wystawia rachunek działalności nierejestrowej na produkty. No bo właśnie może warto powiedzieć, co można faktycznie w tej działalności nierejestrowej, bo tego nie powiedziałyśmy. To słuchajcie, na 100% można każde rękodzieło. Wszystkie produkty, też handel można i to też bardzo jasno jest napisane na stronie biznes.gov.pl, że możecie handel również świadczyć na działalności nierejestrowej. Tak, możecie też na przykład sprzedać, jeżeli macie e-book dotyczący, nie wiem, diety niskowęglowodanowej i ten e-book jest dla każdego taki sam, po prostu jest e-book zrobiony dla ludzi, którzy chcą być na diecie niskowęglowodanowej, to wtedy ten e-book możecie sprzedawać w ramach działalności nierejestrowej. Czyli produkty cyfrowe. Produkty cyfrowe, tak. No, ale natomiast jeżeli byście chcieli sprzedawać scenariusz gry miejskiej dla na przykład stowarzyszenia, no to już nie jest dzieło. To już jest, słuchajcie, zlecenie, które jest zrobione konkretnie pod jakąś instytucję, więc znowu ma to znamiona umowy, zlecenie. To samo dotyczy, ja ostatnio też na jednej z grup słyszałam, że osoby, które robią manikir, mogą traktować swoje te paznokcie, robienie tych paznokci jako dzieło. Słuchajcie, to nie jest dzieło i w żadnym wypadku wam to nie przejdzie przez ten system. To jest typowe zlecenie. To w ogóle my byśmy radziły, jeżeli nie jesteś artystą, to zapomnij o umowie o dzieło.
Artystą, rzemieślnikiem, rękodzielnikiem. Nie reżyserem, tylko scenopisarzem? Tak, Nie, jak to się nazywa? Ten, kto pisze... Pisarzem po prostu, tak? tak. Pisarzem. Natomiast jeżeli jesteś na przykład malarzem pokojowym, to też już to jest zlecenie. To też jest zlecenie, a nie dzieło. Dokładnie. Dobra, żebyśmy nie przedłużały tego spotkania. Słuchajcie, nie usługi. Nie usługi. Limit się zwiększa do 2700 od 1 lipca, ale nie usługi. To, co jest ważne, kto jeszcze może? Taka osoba, która przez 60 miesięcy, czyli przez 5 lat nie prowadziła działalności gospodarczej. Ale uwaga, to nie znaczy, że ona mogła mieć tę działalność, ale zawieszoną. Jeżeli działalność jest zawieszona, to jest traktowana tak jakbyście by jej nie prowadzili, no bo faktycznie jej nie prowadzicie, więc ten czas się liczy. Jeżeli macie od 5 lat zawieszoną działalność, to po 5 latach możecie prowadzić nierejestrową. Ale nie dotyczy to firm, które były prowadzone za granicą i nie Tak. były zarejestrowane w CIDG. Jeżeli mieliście firmy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach i nasze urzędy tego nie widziały, Tak. to jak najbardziej tą działalność nierejestrową możecie prowadzić. Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli twoja działalność nie wymaga koncesji i pozwoleń. Czyli nie możesz mieć żadnej działalności nierejestrowej związanej z handlem alkoholem, benzyną, Pewnie metalami szlachetnymi, ubezpieczeniami, księgowością. Nawet jest, słuchajcie, taka dyskusja na temat tego, czy jeżeli robisz torty, no i tutaj musisz być albo w ogóle jakieś rzeczy kulinarne, tak? Czy możesz w ogóle, jeżeli potrzebujesz odbioru ZUS-u, to czy możesz mieć działalność nierejestrową, czy nie, bo potrzebujesz na to pozwolenie. I ja już spotkałam się z wieloma takimi sanepidami, które wydawały zezwolenia na działalność nierejestrową. Wtedy tam się jakby rejestrujesz pod numerem PESEL swoim. Natomiast to jest też indywidualna interpretacja sanepidu, bo sanepidy, powiatowe stacje epidemiologiczne działają jakby według jednej ustawy, ale każdy sobie interpretuje samodzielnie i to tak jak Urząd Skarbowy i nie można się można się odwołać, ale jakby oni sami interpretują sobie na własny użytek powiatami, więc w jednym powiecie może być okej, a w drugim mogą powiedzieć, że nie wydadzą zgody na taką działalność. Taka ciekawostka, ona się chyba pojawia się dopiero od tego lipca, to jest to, że osoby niepełnoletnie mogą prowadzić działalność nierejestrową. I co jest ciekawe, ich rodzice, osoby niepełnoletnie oczywiście muszą wyrazić zgodę, natomiast nie mogą rozporządzać dochodami, które wynikną z tego, tych zarobionych pieniędzy przez osobę niepełnoletnią. Żeby mogły rozporządzać tymi dochodami, musiałyby mieć zgodę sądu opiekuńczego, więc dla mnie to jest taka ciekawostka. Więc w końcu pojawia się jakaś szansa dla wielu ludzi młodych, którzy pytają nas o to, czy oni mogą, na to, żeby legalnie, otwarcie prowadzić działalność nierejestrową, bo z tego co wiem, też już będą mogli prowadzić działalność gospodarczą od 16 roku życia. Na takich samych zasadach. Mogą też osoby bezrobotne, które sprzedają towary, ale tutaj uwaga, jeżeli jesteś bezrobotnym i na przykład czekasz na dotację, na rozpoczęcie działalności, to też ja bym dopytała w Powiatowym Urzędzie Pracy, bo część urzędów nie widzi problemu, część może widzieć jakieś problemy i nawet jeżeli jakieś rozporządzenie mówi, że możesz, to dopytaj w swoim urzędzie, żebyś przypadkiem nie stracił możliwości, czy nie straciła możliwości uzyskania dotacji. Znaczy z tymi osobami bezrobotnymi na stronie biznes.gov.pl jest opisane, że w momencie, kiedy prowadzisz usługi, to niby chcesz je robić jako działalność nierejestrowa, no to z automatu wypadasz, bo to są usługi, umowa zlecenia, więc nie, natomiast właśnie te rzeczy związane z rękodziełem, z handlem, z produktami cyfrowymi, jak najbardziej tak. Oprócz tego działalność nierejestrową mogą prowadzić urzędnicy, mogą prowadzić rolnicy, którzy prowadzą działalność nierejestrową, która nie dotyczy działalności rolniczej takiej stricte, czyli zupełnie, nie wiem, czy nagle sprzedawać brązoletki. Na przykład, nie? Tak? To jest... I również, co jest fajne moim zdaniem, tym bardziej, że w ostatnim roku przyjechało do nas mnóstwo cudzoziemców, że te osoby, które nie są obywatelami Polski, też mogą tą działalność nierejestrową prowadzić. Tak. No, a ja mam jeszcze takie do ciebie pytanie. Co z tymi usługami? Czy jest jakiś w ogóle... co zrobić, jeżeli chcemy jednak te usługi, ale nie jesteśmy gotowi na otwarcie firmy? Słuchajcie, my wtedy proponujemy... Dobra, bo teraz za długi wstęp zrobiłam. Jeżeli prowadzisz usługi i te usługi w jakikolwiek sposób są realizacją jakiejś misji,
no najlepiej twojej oczywiście, i wpisują się w ustawę o pożytku publicznym, czyli realizują takie zadania wspierające mieszkańców Polski, ludzi wokół ciebie, społeczność lokalną, to wtedy możesz rozważyć, czy nie założyć fundacji. Tak, fundacja jest dobrym rozwiązaniem. Tutaj o misji mówimy takich rzeczy, które są pożyteczne społecznie i jeżeli popatrzycie na ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, tam jest bardzo dużo tych kategorii, od edukacji po... Ochronę zdrowia, zabytki. Dokładnie, po kulturalne rzeczy, turystykę, nawet, słuchajcie, nawet to, co my robimy, czyli takie wspomaganie przedsiębiorczości, edukację przedsiębiorczą, wszystkie te tematy jak najbardziej się w tym pożytku publicznym mieszczą i spokojnie można te rzeczy robić w ramach organizacji pozarządowej. Wiele działalności się tam po prostu zmieści, wiele pomysłów, nie, na działania. Przewaga jest taka, że jeżeli prowadzicie swoją fundację, nie wchodzicie w ZUS-y od razu. ZUS-y pojawiają się w momencie, czyli te składki zdrowotne, podatki, pojawiają się w momencie, kiedy chcecie sobie wypłacić pieniądze. Jeżeli nie zarabiacie, nie wypłacacie sobie pieniędzy, to jakby nie macie żadnych obciążeń finansowych z tym związanych. I jakby to jest taka dobra różnica. Ale o tym bardzo dużo mówimy na naszym kanale podcastowym, który możecie też obejrzeć na Spotify'u. Granty to nie wszystko. Bardzo was serdecznie zachęcamy do tego, żeby go śledzić, bo tam właśnie mówimy o działalności odpłatnej, czyli o sprzedawaniu rzeczy w ramach fundacji. I w ogóle w ramach organizacji pozarządowych. Inną opcją, którą możecie rozważyć, jeżeli jesteście usługodawcami, to jest skorzystanie z portali typu UseMe. To są takie portale, które... Są pośrednikami. Tak, dokładnie. Słuchajcie, wy z nim podpisujecie umowę zlecenie, oni was rejestrują w ZUS-ie i biorą jakiś procent za to. No to wystawiają za was fakturę i potem wam jakby oddają pieniądze, co zostanie, tak? Jest za to jakaś prowizja, więc jeżeli są jakieś takie mniejsze zlecenia albo jednorazowo, kilka razy w ciągu roku, to jak najbardziej z tego typu portali można skorzystać. Natomiast to też z grupy o działalności nierejestrowej też takie pytanie o wynajem sprzętu. Wynajem sprzętu, słuchajcie, w ogóle nie musi iść przez działalność nierejestrową, może iść przez normalną umowę wynajmu rzeczy ruchomych i wtedy przy wynajmie rzeczy ruchomych płacicie po prostu, spisujecie umowę, chociaż jak czytałyśmy ostatnio, może to być nawet umowa ustna z jakimś takim domniemaniem. No, ale bezpiecznie przy sprzęcie, tak. jednak, żeby to było na piśmie wszystko, nie? I słuchajcie, od tego po prostu odprowadzacie 8,5% ryczałtu i tyle. Tak, i co ciekawe, tam nie ma w ogóle żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o kwotę zarobionych pieniędzy. Nie widziałam. Bo ja aż się temu przejrzałam. To jest dokładnie ta sama umowa, która się podpisuje przy wynajmie mieszkania. Czyli nie macie jakby tego progu dochodowego. Jakby tam jest mowa o tym, że jeżeli działalność jest ciągła, jakie są... No to nie, to jeżeli... Typ twojego działania ma znamiona działalności gospodarczej, czyli jest prowadzony w sposób zorganizowany, ciągły, z promocją, nastawiony na taki stały zarobek, to wtedy ma już znamiona działalności gospodarczej. Więc wtedy rejestrujesz działalność. Natomiast jeżeli chcecie tak testowo, okazjonalnie powynajmować różne rzeczy, czy tam sprzęt cateringowy, czy weselny, czy dekoracje, tego typu rzeczy, czy jakieś audiowizualne, fotościanki, bary, tego typu rzeczy, bo to w tych eventowych tematach często gdzieś się to pojawia, to spokojnie możecie to zrobić na podstawie umowy najmu. I jakby nie musicie się wtedy żadnymi ograniczeniami finansowymi tutaj martwić. A jest to też fajny sposób na przetestowanie tego, czy z tego będzie biznes i czy warto w ogóle wchodzić w temat składek. Zawsze możecie jeszcze rozejrzeć się za kimś, kto może za was wystawić fakturę i z nim podpisać umowę zlecenie. I bardzo często to jest tak, że na przykład wasz mąż albo partner, albo partnerka prowadzi działalność i po prostu może dopisać PKD i możecie... tak dokładnie teraz to Aśka chyba lepiej wie, jak to zrobić z tym wprowadzeniem małżonka do działalności.
działalności? Przy wprowadzeniu małżonka do działalności tak naprawdę można to zrobić na dwa sposoby. Można to zrobić jako umowa zlecenia między firmą małżonka, małżonki a małżonkiem, masło maślane, albo jako osoba, nie pamiętam jak to się nazywa, chyba stale współpracująca, natomiast to jest o tyle nieopłacalne, że tam się płaci pełne składki ZUS-u, nie? Natomiast spokojnie można to zrobić na umowie zlecenia i wtedy tak to rozliczać. My jako stowarzyszenie też czasami świadczymy takie usługi dla firm, dla osób, które myślą o założeniu działalności gospodarczej. Tutaj w naszym regionie, gdzie przychodzą do naszego inkubatora przedsiębiorczości, to my za nich czasami wystawiamy rachunki i wtedy ich rozliczamy za odpowiednią odpłatą. Też są inkubatory przedsiębiorczości, zwłaszcza przy uczelniach, które dokładnie robią podobną robotę. Natomiast takie są możliwości. My, jeżeli faktycznie mocno myślicie o tym i macie takie marzenie, żeby jakaś usługa stała się waszym sposobem na życie i uważacie, że to jest bardzo potrzebne, że macie taką mocną misję w sobie, żeby sprzedawać coś, co jest ważne z punktu widzenia społecznego, to my bardzo mocno namawiamy wszelkie osoby na to, żeby spróbowały to zrobić w ramach organizacji pozarządowej, która jest po prostu łatwiejsza finansowo do udźwignięcia. Tak? Zgadzam się. Tak jest. A teraz kto na pewno nie może prowadzić działalności? No to mów. Na pewno nie mogą osoby, które, tak jak powiedziałam, których działalność wymaga koncesji, pozwoleń i są to ochrona osób lub mienia, sprzedaż alkoholu, organizacja imprez turystycznych, usługi detektywistyczne i zbieranie odpadów. A księgowość? Też nie. Nie mogą również, teraz dojdziemy, nie mogą takie działalności, które zostały zdefiniowane od razu jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o prawie przedsiębiorców. I to są pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych, czyli ktoś ma tylko agencję jakby pośredniczy i usługi prowadzenia księgowości, ksiąg rachunkowych. Więc te osoby na pewno nie mogą. Jakie są korzyści prowadzenia działalności nierejestrowej w stosunku do działalności gospodarczej? Bo, tak jak Aśka powiedziała, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności w ramach podmiotu ekonomii społecznej, czyli fundacji, to co teraz powiem, nie będzie się tego tyczyć. Tak, znaczy my mówimy o korzyściach takich, jeżeli faktycznie możemy prowadzić tą działalność nierejestrową, to jakby jest dużo fajnych rzeczy, które ona nam upraszcza. Tak, no więc nie musicie płacić tych składek ZUS. Nie musicie mieć wpisu do CEIDG, który powiedzmy sobie szczerze nie jest jakiś skomplikowany. Siadacie właśnie odpalacie biznes.gov.pl, dajecie tam ikonkę wpis do CEIDG, wcześniej musicie mieć przygotowany numer konta, musicie sobie pomyśleć, jaki sposób rozliczenia wybieracie i gdzie będą archiwizowane wasze dokumenty księgowe. Jeżeli to wiecie, to w ciągu 5 minut rejestrujecie działalność w CEIDG. Ja jeszcze tylko powiem, że CEIDG to jest Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych. Okej, dobra. To są właśnie skróty myślowe, które mam. Nie musicie co miesiąc płacić podatku, czy tam kwartalnie, bo tak jak powiedziałam na początku, raz do roku płacicie podatek od dochodu. Ale najlepsze to, że słuchajcie, księgowość to jest jedna tabelka w Excelu. Zaraz do tego dojdziemy też. Okay. Tak, ale to dobrze, że mówisz tak, bo księgowość jest, słuchajcie, bardzo uproszczona. Właśnie teraz mamy tutaj ten punkt. A, bo to o tym punkcie mówiłaś, przepraszam. No, tak. Tak, słuchajcie, to jest tabelka w Excelu i faktycznie też jest tak, że jeżeli jest działalność prowadzona przez organizację pozarządową, taką raczkującą, która sprzedaje do 100 000 złotych, która ma przychodu do 100 000 złotych rocznie, to ta księgowość też jest bardzo prosta. Tak naprawdę nawet nie potrzebujecie do niej księgowej. Natomiast tutaj jest jeszcze łatwiej, bo tutaj tak naprawdę macie stronę winien i ma, czyli co wpłynęło, co wypłynęło, przychody minus koszty równa się dochód i to opodatkowujecie. Koniec. Musicie tylko to mieć i zbierać te rachunki i faktury, żeby móc wykazać, jeżeli przyjdzie kontrola, że faktycznie koszty zostały przez was poniesione. Tak, i słuchajcie, teraz tak, my do tego nagrania udostępnimy też prezentację i w tej prezentacji jest wzór karty do rozliczania. Zresztą
Tą kartę możecie też pobrać ze strony właśnie biznes.gov.pl. I teraz, jakie obowiązki ma osoba prowadząca działalność nierejestrową? Ona ma część obowiązków dokładnie takich samych jak przedsiębiorca, jak osoba wpisana do CEIDG. Natomiast na pewno jej obowiązkiem jest prowadzenie tej dokumentacji, tej bardzo prostej dokumentacji księgowej. Czyli to nie jest tak, że jeżeli ty wiesz, że miesięcznie możesz sprzedać za 2700 i ty sprzedasz nawet jedną rzecz, jedną stronę internetową za 2700, no to wiecie, to jest tak proste, że aż pomyślisz sobie, dobra, po co ja mam tu wpisywać na kartkę? Ja wiem, że sprzedałem jedną stronę za 2700, tyle mi wpłynęło na konto, koniec, więcej nie sprzedam, bo nie mogę. No to nie. To Urząd Skarbowy mówi, że nawet jeżeli to ma być zapis na kartce, nie wiem, czystej kartce, punkt 1, styczeń, 15 stycznia 2023, 2700, to musi być. To jest dla Urzędu Skarbowego dokument, na którym ty monitorujesz i dokumentujesz sprzedaż. Takie obowiązki jeszcze ma osoba prowadząca działalność nierejestrową, to jest na przykład wszystkie obowiązki związane z RODO. I tutaj o tym też często zapominacie, bo nie jesteście przedsiębiorcami, natomiast obowiązuje was ochrona danych osobowych i te wszystkie klauzule poufności, ochrona danych, informowanie od ludzi, którzy zostawiają wam dane, co z tymi danymi się dzieje, gdzie są przechowywane, jak długo są przechowywane, kto ma do nich dostęp, to wszystko was też obowiązuje. No i z tego, co ja wiem, to też BDO nas obowiązuje, takie osoby. Tak, bo to są przepisy nadrzędne. No, ale jeszcze powiedzmy, co to w ogóle jest to BDO może. BDO, słuchajcie, nie pamiętam tego skrótu, ale Baza danych o odpadach. Tak, baza danych o odpadach. I tutaj jakby monitorujecie ilość kupionych i wydanych odpadów. No jeżeli wysyłacie paczki tego typu rzeczy, no to jak najbardziej was to obowiązuje. No właśnie, bo słuchajcie, bo to jest ważne, co mówisz, bo odpadem może być karton do pizzy. No tak, dokładnie. Dlatego ja o tym powiedziałam, bo też słuchajcie, przed nagraniem tego odcinka przez jakiś ostatni tydzień mocno monitorowałam, co się dzieje na tych grupach o działalności nierejestrowej i jakby to są takie pytania wyciągnięte prosto z tej grupy też, nie? Czyli obowiązują was wszystkie prawa konsumentów. Czyli jeżeli sprzedajesz na Allegro w ramach działalności nierejestrowej, to też kupujący ma prawo w ciągu 2 tygodni odesłać ci towar. Jeżeli sprzedajesz i coś się tam zepsuje, to masz obowiązek reklamacyjny, czy rękojmi wobec kupującego. Więc wszystkie te obowiązki takie przedsiębiorcy w tym zakresie też ciebie obowiązują. I teraz uwaga, na życzenie klienta wystawiasz rachunek albo fakturę. Czyli nie musisz wystawiać dokumentu sprzedażowego każdej osobie, której sprzedajesz, natomiast na życzenie tej osoby musisz wystawić rachunek, który zawiera numer. I my tutaj zawsze mówimy, żeby numerować w specyficzny sposób. Miesięcznie, czyli 1/04/2023. Datę wystawienia, nazwę sprzedawcy, to może być imię i nazwisko, nazwę usługi albo rzeczy, sprzedawcy i nabywcy. Nazwę tego produktu, który sprzedajecie i kwotę do zapłaty. I taki wzór, i jakby to wypunktowane też będziecie mieć w tej prezentacji, którą wam udostępnimy i też to jest na stronie biznes.gov.pl. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć, że taki rachunek wy możecie sobie zrobić sami. Słuchajcie, taki format, taką formatkę w Wordzie, w Excelu i jakby według tego pilnować numeracji i sami sobie możecie pisać i drukować albo wysyłać w formie online. Albo możecie sobie, nie wiem, założyć konto na portalu fakturownia.pl i tam 3 rachunki macie miesięcznie za darmo. Więc możecie tam te rachunki wystawiać. Bardzo często, jeżeli, nie wiem jak to jest w bankach, kiedy zakłada się konto, bo prawdopodobnie nie będziecie mogli założyć konta do działalności, bo tam trzeba podać NIP, ale wtedy banki mają często moduły takie księgowe, gdzie można wystawiać rachunki i faktury. Ale ja wam po prostu polecam zrobić taką formatkę w Excelu czy w Wordzie i po prostu, która zawiera te dane, o które powiedziałam, to są dane wymagane przez Ministerstwo Finansów i wtedy możecie spokojnie takie faktury... Ja podejrzewam, że taką formatkę na pewno można gdzieś też znaleźć. Na 100%. I to są wasze obowiązki. I teraz ja obiecałam też taką część o trudnych słowach. No, to są takie rzeczy, które właśnie, bo to jest w ogóle problem z tą działalnością nierejestrową, bo ludzie, którzy czytają na temat tej działalności nierejestrowej, mają takie skróty myślowe, które mówią, nie jestem przedsiębiorcą, więc mnie nie dotyczą te rzeczy, które dotyczą przedsiębiorców. A tak naprawdę dotyczy nas dokładnie to samo, co dotyczy przedsiębiorców.
Z tym jednym wyjątkiem, że nie musimy płacić ZUS-ów i prowadzić ksiąg rachunkowych, tak jak to prowadzą przedsiębiorcy. Czyli są takie rzeczy, które są jakby nadrzędne i niezależnie od tego, czy prowadzicie to w ramach fundacji, działalności gospodarczej, spółki, czy działalności nierejestrowej, was to obowiązuje. I teraz najpierw powiem o czymś, co nie jest obowiązkiem, ale to jest, co Aśka już powiedziała, żebyście pamiętali między różnicą w słowie przychód a dochód. Czyli przychód to jest wszystko, co do was przychodzi, a od przychodu są odliczane koszty uzyskania przychodu, czyli wszystkie koszty, które macie, które ponieśliście, żeby zarobić i dopiero jak odejmiecie od przychodu koszty, wtedy macie dochód. I natomiast te 2700 miesięcznie to jest przychód, czyli wszystko, co wam wpłynie na konto, nieważne ile wydaliście na koszty. Liczycie i kwoty otrzymane, i kwoty należne. Czyli jeżeli wystawiliście rachunek, a jeszcze wam nie wpłynęła kwota na konto, bo ktoś się spóźnia, to i tak musicie to policzyć do tej sumy 2700. Ja jeszcze myślę, że bardzo mocno trzeba jeszcze tutaj powiedzieć o tych rzeczach związanych, bo tego nie powiedziałyśmy, że tak samo wchodzi temat kasy fiskalnej, VAT-u i tego typu rzeczy. Tak. To tutaj już jest przygotowane, że raczej na VAT nie wejdziecie. Ale na kasę fiskalną już możesz wejść, bo 2700 miesięcznie, to słuchajcie, jest ponad 30 000 rocznie. To znaczy tak, ja mam tu wyliczone, że żeby nie wejść na kasę, to musielibyście sprzedawać za 1666 zł miesięcznie. Czyli teraz już ten limit jest wyższy, bo jest 2700, więc... Już teraz jest, bo jest 1700 w tym momencie. 1750, tak. To już to się może zdarzyć. Więc tutaj, jeżeli przekroczycie 20 000 rocznie, no to wchodzicie na kasę fiskalną. Chyba że nie przyjmiecie ani złotówki gotówką. Chyba że jesteście na przykład kosmetyczką albo fryzjerką. No ale nie możemy jako działalność nierejestrowa. Ale nie możemy, dokładnie. Więc natomiast tutaj jeszcze powiem z tym, że nie przyjmujecie ani złotówki gotówką. Generalnie są takie typy działalności, które w ustawie są wymienione takie, że możemy spokojnie przyjmować tylko płatności na konto i to są wszystkie sprzedaże wysyłkowe przez internet i tak dalej. Natomiast tutaj zaskoczyłam ostatnio Karolinę, bo ona tego nie wiedziała, że tak samo jak przedsiębiorcy muszą wam umożliwić płacenia na konto, nie mogą wam powiedzieć, że nie obsługuje karty, więc i płatność tylko gotówką, już tak się to prawo zmieniło, to działa to też w drugą stronę. Nie mogą nie przyjąć gotówki, jeżeli chcecie im zapłacić gotówką. Więc w przypadku takiej sprzedaży face to face, gdzie spotykacie żywego klienta, że tak powiem, no to trudno jest założyć, że tej gotówki nigdy w naszej kasie nie będzie, bo są ludzie, którzy nie operują na przykład kartami płatniczymi. Emeryci bardzo często wyciągają wszystko, co dostaną z konta, więc nie możecie tego zrobić. Natomiast więc tutaj trzeba założyć, że jeżeli w taki sposób sprzedajecie, to możecie wejść na obowiązkową kasę fiskalną i ten obowiązek pojawia się w momencie, kiedy będzie 20 000 przychodu w sumie, nie tylko z gotówki. Tak. Zarówno przychodu na konto, tak, jak i gotówki. Albo proporcjonalnie, jeżeli prowadzicie działalność nierejestrową krócej niż 12 miesięcy, to te 20 000 dzielicie przez 12 miesięcy i mnożycie razy liczbę miesięcy, w której prowadzicie tą działalność. Tak najkrócej, nie? Bo tam jeszcze się na dni można przeliczyć. Dokładnie. Słuchajcie, to samo dotyczy VAT-u. No tutaj z VAT-em trochę... Ale, nie przekroczycie 200 000, czyli nie przekroczycie tego progu kwotowego, ale są takie typy działalności, które od razu wchodzą na VAT. I to są dostawcy części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, dostawcy sprzętu fotograficznego, dostawcy wyrobów z metali szlachetnych lub wyrobów z ich zawartością i badanie stanu technicznego pojazdów, co was nie dotyczy, bo to jest jakby usługa, nie? Ale tutaj te rzeczy związane z częściami samochodowymi, z fotografią i z dostawą... A przypadkiem nie jest też tak, że jak sprzedajecie na przykład płyty CD, nośniki, właśnie dziwię się, że tego tutaj nie ma, bo faktycznie to było, nie? Nośniki cyfrowe. Nośniki cyfrowe, dokładnie jak to jest nazwane w ustawie. To też was obowiązuje kasa fiskalna, no i to już jest handel, czyli jak najbardziej działalność odpłatna, działalność nierejestrowa jak najbardziej może tutaj się
zdarzyć. Słuchajcie, to jest już koniec naszego odcinka o działalności nierejestrowej. Mam nadzieję, że nie namotałyśmy za dużo. Zachęcam was do pobrania prezentacji, bo w prezentacji macie wszystko spisane. Macie też linki do stron, które też pokazują wam, jeszcze tak uwiarygadniają to, co mówimy, ale też tłumaczą pewne rzeczy. Odsyłają was właśnie do katalogów usług, które muszą być na VAT-ie, działalności, które muszą być na VAT-ie. Na kasie fiskalnej. Na kasie fiskalnej, więc tam macie zebrane wszystko po kolei, ale zachęcamy też, jeżeli macie ochotę do kontaktu z nami. Znaczy ja właśnie chciałam powiedzieć, że my generalnie zajmujemy się takimi procesami mentoringowymi i pracujemy z ludźmi, którzy chcą otworzyć własne działalności gospodarcze lub zacząć sprzedawać w ramach organizacji pozarządowych lub otworzyć te organizacje pozarządowe i mamy bardzo dużo osób, które zaczynały działać w ramach działalności nierejestrowej i właśnie trafiły na taką przeszkodę i to też jest taki moment, gdzie my możemy wam pomóc i wymyśleć, jak to zrobić, żeby można było Legalnie. spróbować coś sprzedawać. Zapraszamy was, tutaj będzie do tego odcinka podlinkowany taki kalendarz, w którym będziecie mogli się do nas zapisać na taką bezpłatną 20-minutową konsultację, na której wy nam opowiecie, jaki Co macie robicie? problem, a my wam powiemy, jak możecie go rozwiązać. Oczywiście mamy tylko 20 minut, więc nie będzie pełnych elaboratów. I jakby my robimy to z taką nadzieją, że jeżeli będziecie chcieli kiedyś pójść dalej i będziecie potrzebowali wsparcia takiego intelektualnego, mentoringowego, to wtedy pomyślicie o nas ciepło. Także dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że wyjaśniłyśmy wszystkie wątpliwości, fakty i mity na temat działalności nierejestrowej. No i oczywiście na koniec, jak to wszyscy youtuberzy robią, chociaż oni zazwyczaj robią na początku, mam wrażenie, polubcie nasz kanał, dlatego, że na tym kanale będą się pojawiać głównie dużej ilości treści dla organizacji pozarządowych, ale w kontekście sprzedawania swoich produktów i wiele treści tak naprawdę, które są w tym kontekście sprzedawania produktów, to nie ma znaczenia, czy sprzedajecie jako działalność nierejestrowa, jako organizacja pozarządowa, czy jako mikroprzedsiębiorca, który działa stacjonarnie, bo my generalnie się zajmujemy takimi stacjonarnymi biznesami, ale też będą się pojawiać takie wlepki właśnie dla osób, które myślą przedsiębiorczo, więc jak najbardziej zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli jesteście organizacją pozarządową lub myślicie o tym, żeby być, zapraszamy do podcastu Granty. To nie wszystko, zarówno tu na YouTubie, jak i na Spotify'u i na innych platformach podcastowych. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.